Przy okazji historii powstawania radaru zahaczyliśmy o temat Dugi, czyli dwuczęściowego kompleksu radarowego znajdującego się w Czarnobylu. Przy okazji Limańska musimy zacząć dokładnie z tego samego miejsca, ponieważ miasto jest stalkerskim odpowiednikiem Czarnobyla 2, czyli miasteczka jednostki wojskowej odpowiedzialnej swojego czasu za obsługę części odbiorczej Dugi. Zacznijmy jednak od początku. Część nadawcza węzła radiowego znalazła się około 50 km na północny zachód od elektrowni. Zbudowano ją w sąsiedztwie wsi Lubecz, a budynki zaplecza technicznego stworzyły tajne miasto Lubecz 1, obecnie Rassudiv 2. W miarę upływu czasu zyskało ono rozwiniętą infrastrukturę, w skład której wchodziły również szkoły, placówki medyczne oraz kulturalne. Obecnie miasto podupadło. Na przełomie wieków sam radar przestał istnieć, a wcześniej katastrofa w Czarnobylu wymiotła stąd wszystkich ludzi. W czasach swojej świetności samo Rassudiv 2 i okolice były pilnie strzeżone przez specnaz. Teren w promieniu mniej więcej 5 km od anten był zamknięty. Część odbiorcza węzła, popularnie zwana Okiem Moskwy, została wybudowana około 10 km na południe od elektrowni. Jako że instalacja była obsługiwana przez około 1000 pracowników, tuż obok niej musiało powstać miasto będące domem dla nich oraz ich rodzin. Tak zaczyna się historia Czarnobyla 2. Małego miasteczka położonego jakieś 11 km na północny zachód od Czarnobyla. Zamieszkiwało je około 1000 osób i było całkiem dobrze rozbudowane. Znajdował się tu zarówno mały szpital, szkoła, hotel, jak i kino, biblioteka, nieduże centrum usługowe, a nawet lodowisko do gry w hokeja. Istnienie tego miejsca było całkowicie utajnione, a wjazdu na teren Czarnobyla 2 strzegł niepozorny punkt kontrolny. O losach miasteczka właściwie nie ma co opowiadać. 26 kwietnia, tuż po katastrofie w Czarnobylu, podjęto decyzję o wyłączeniu Oka Moskwy, by chronić wrażliwą elektronikę radaru przed uszkodzeniem. W kolejnych dniach nastąpiła ewakuacja wszystkich mieszkańców, a w przeciągu kilku kolejnych miesięcy zarówno miasto, jak i radar Duga przeszły dokładne, powtarzane wielokrotnie odkażanie. Mniej więcej 2 lata później miasto zostało ostatecznie i nieodwołalnie zamknięte, gdyż nie nadawało się już do użytku. Sam radar robi ogromne wrażenie i przyzna to zapewne każdy z Was, kto miał okazję zobaczyć go na własne oczy. Konstrukcja składa się z 2 anten. Pierwsza, ta mniejsza, posiada 12 masztów i wznosi się na wysokość 90 metrów. Druga, większa, ma 15 masztów i sięga 150 metrów. Wybudowanie 2 anten miało zwiększyć zakres monitorowanych częstotliwości i tak też się stało. Mniejszy obsługuje pasma od 14 do 30 MHz, a większy od 4 do 14 MHz. Wokół konstrukcji powstało mnóstwo mitów i miejskich legend. Nic dziwnego, skoro według szacunków Oko Moskwy kosztowało Związek Radziecki więcej niż elektrownia w Czarnobylu, lub według niektórych elektrownię wybudowano tylko w celu zasilenia radaru. To trudno sobie wyobrazić lepszy grunt do teorii spiskowych. Kiedy w 1976 roku instalacja zaczęła działać, a charakterystyczny stukający sygnał radaru usłyszeli radioamatorzy z całego świata, pojawiły się pierwsze oskarżenia. Między innymi o to, że Duga służy tak naprawdę do kontroli pogody, zakłócania zachodnich transmisji radiowych, czy wreszcie kontrolowania umysłów obywateli Związku Radzieckiego. Temat jest szeroki i naprawdę ciekawy, ale to właśnie na kontroli umysłów się zatrzymamy, ponieważ Limańsk jest niczym innym jak Czarnobylem 2 uniwersum Stalkera, tylko z dodatkiem bardziej fiction niż science. W jednym z dokumentów projektowych mieszkający w pobliskim rezerwacie leśnik wypowiadał się o mieście tak. Przez długi czas nikt o tym mieście nie wiedział. Niektórzy uważali, że Limańska w ogóle nie było.
Ale to nieprawda. Miasto istnieje i wiedziałem o nim już przed pierwszą katastrofą. Widzisz, był tam zamknięty instytut, pewnie tajny. Wokół niego wybudowano domy dla naukowców i pracowników. Ten instytut zwał się bodajże Radiowauna, czy coś takiego. Zbudowali obok wielką antenę, tak wielką jak 5-piętrowy budynek. Tyle, że w samym Limańsku nie było spokojnie. Ludzie byli dziwni, mruczeli coś pod nosem, nie odzywali się do siebie prawie wcale, a na przybyszów patrzyli spod łba. Wychwalali za to władze podniebiosa, nawet wtedy, kiedy wstrzymano dostawy zapasów. My, wieśniacy, zwykle omijaliśmy Limańsk, bo im bliżej byłeś miasta, tym większy ciężar pojawiał się w głowie. Po wypadku nie ewakuowali mieszkańców i od tego czasu praktycznie nic nie słyszałem na temat Limańska. Dziwne zachowanie mieszkańców, o których miał wspominać leśnik, wynikało z faktu, że prowadzono na nich eksperymenty podobne do tych, które odbywały się w Martwym Mieście. Z tą różnicą, że tamte miały większy wpływ na umysł, a te prowadzone w Limańsku były na tyle silne, by wpoić pewne idee, sposób patrzenia na rzeczywistość, ale nie czyniły ludzi bezwolnymi zombie. Jeśli faktycznie tak było, to takie programowanie umysłów zapewne odbywało się w czasie pierestrojki, a po porzuceniu projektu miasto powoli pustoszało. Tak, że do czasu drugiej katastrofy i momentu, w którym Szrama dociera do Limańska, nie ma w nim już żywej duszy. Inna koncepcja, o której przeczytamy w dokumentach projektowych, mówi, że w noc, podczas której miała miejsce pierwsza emisja, w mieście wydarzyło się coś dziwnego, a wszyscy jego mieszkańcy po prostu zniknęli. Wśród stalkerów krążyła plotka, że jakaś niewyobrażalna wielka siła po prostu paliła ludzi, a na ścianach budynków zostały tylko poczerniałe cienie. Samo miasto, zarówno w konceptach, jak i finalnej wersji, wygląda dość typowo. Architektura lat 50. XX wieku. Dookoła wysokie, stare topole i sporo bluszczu porastającego budynki. Cały Limańsk to właściwie jedna długa ulica z kilkoma charakterystycznymi punktami i było tak niemalże od początku istnienia pomysłu na lokację. W planach było jeszcze dodanie kilku fragmentów większych budynków, w nieznany sposób zawieszonych nad ziemią albo opierających się na pojedynczych kawałkach ścian, by podkreślić nienaturalny charakter okolicy. Tak się jednak nie stało i po przejściu przez tunel w Czerwonym Lesie otwiera się przed nami miasto wypełnione w większości 2- i 5-piętrowymi budynkami. Cała infrastruktura mieści się przy głównej ulicy poprzecinanej starymi wrakami oraz anomaliami. Ciężko stwierdzić, czy jest to wynikiem korytarzowej konstrukcji samego poziomu, czy specyfiki samego Limańska. W końcu większość zamieszkującej to miejsce ludności była mniej lub bardziej powiązana ze znajdującym się na północy lokacji Instytutem Badań Radiowauna. W czasie akcji Czystego Nieba budynek i jego okolice stanowią ostatnią linię obrony stacjonujących w mieście oddziałów Monolitu. Natomiast pierwszą linią jest poblicki plac budowy, znajdujący się na trudno dostępnym wzniesieniu. Duża koncentracja sił Monolitu w tym regionie jest związana z misją Czystego Nieba, które za wszelką cenę chce się przedrzeć do elektrowni atomowej, korzystając w tym celu z alternatywnej drogi, omijając radar i przechodząc przez znajdujący się tuż za Limańskiem szpital. Wracając jeszcze na moment do Instytutu. Nikt nie wie, jakie tajemnice kryje Radiowauna, ale zapewne to właśnie tam znaleźć można klucz do wyjaśnienia losów mieszkańców Limańska, a być może i dokumenty opisujące przeprowadzane tu eksperymenty. GSC zdecydowało się jednak nie eksplorować dalej tego wątku. Druga część trylogii porzuciła właściwie w całości aspekt poznawania tajemnic zony, a pod koniec przygody akcja przyspieszyła i stała się w zasadzie korytarzową strzelanką, w której nie było czasu podziwiać uroków Limańska. Skoro miasto miało być stalkerskim odpowiednikiem Czarnobyla 2 i stojącego tuż obok radaru Duga, to powinny pojawić się anteny, prawda?
W Limańsku znajdziemy je tuż obok placu budowy. Trudno w tym momencie zgadywać, czym kierowało się GSC, drastycznie zmniejszając ich rozmiary. Można natknąć się na opinie, w myśl których nie chcieli przytłoczyć i tak niewielkiego miasta gigantyczną konstrukcją. Ale możliwe, że napotkali po prostu problemy z optymalizacją poziomu. W końcu silnik X-Ray już przy okazji prac nad lokacjami z cienia Czarnobyla miewał solidne problemy z udźwignięciem co większych lokacji, a rozbudowanie radaru wymusiłoby prawdopodobnie powiększenie samego Limańska. Obydwa te tłumaczenia są mocno naciągane i chyba nie ma sensu wnikać w nie głębiej. Jeśli byliście w Czarnobylu 2 lub oglądaliście jakieś zdjęcia i filmy z tego miejsca, to wiecie, że stalkerski Limańsk absolutnie w niczym go nie przypomina. Wynika to z faktu, iż prawdziwym, nie tylko teoretycznym źródłem inspiracji nie był wcale Czarnobyl 2. Sieci metra w krajach postradzieckich to bardzo ciekawy temat. Chyba tylko Polska wylosowała tak niefortunną kartę, że choć nasze metro zaczęto budować już w latach 20. ubiegłego wieku, to częściowo otwarto je dopiero w 1995 roku. Dużo lepiej pod tym względem wypada Taszkent, szczególnie pod względem architektury stacji, Moskwa, Baku czy Tbilisi oraz oczywiście Kijów. Biuro GSC mieściło się kiedyś, jak wiecie z materiału na temat baru, na terenie fabryki Rostok, mniej więcej pośrodku dwóch stacji pierwszej linii kijowskiego metra, Berestejskiej oraz Szulawskiej. Jako że budżet i możliwości wyjazdów do Czarnobyla były ograniczone, do stworzenia wielu poziomów służyły obiekty znajdujące się nie w strefie wykluczenia, a w najbliższych okolicach siedziby firmy. Tak jak wspomniana fabryka Rostok, jaką ostatecznie z gry wycięto, a jej mały fragment stał się poziomem do gry wieloosobowej. Choć z Rostokiem sprawy się nieco skomplikowały, przy tworzeniu czystego nieba deweloperzy ponownie postanowili rozejrzeć się po okolicy. W sąsiedztwie biura nie było nic, co mogłoby posłużyć za inspirację do stworzenia tajnego miasteczka w grze. Zatem zrobiono użytek z kijowskiej sieci metra. Na drugim końcu pierwszej linii, tuż po wyjściu ze stacji czernichowskiej, twórcy znaleźli realny odpowiednik Limańska. Dzielnica niemiecka, czy też osiedle awaryjne, jak zwykło się określać obszar kilku ulic sąsiadujących z kijowskim Socgorodem, było jednym z bardziej dziwnych miejsc na mapie miasta. Nietypowa zabudowa powstała tuż po wojnie, w połowie XX wieku. I na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie miejsca, w którym zatrzymał się czas. A właśnie w ten klimat celowało GSC, projektując Limańsk. W czasie, gdy oglądacie ten materiał, dzielnica niemiecka ciągle istnieje, ale znaną z czystego nieba zabudowę od 2004 roku zastępują powoli nowoczesne wieżowce. Miasto z gry, choć nie było dokładnym odzwierciedleniem tego miejsca, jest chyba jedyną okazją, by poczuć ten lekko oniryczny klimat, jakże różny od miasta ducha Prypeci. Jeśli ciekawi Was ten temat, przygotowaliśmy całkowicie oddzielny materiał poświęcony tej dzielnicy, który w wersji tekstowej znajdziecie oczywiście na centrumzony.pl. Ostatnią kwestią, jaka niewątpliwie wpłynęła na kształt Limańska, jest inna gra, stworzona przez nieistniejące już ukraińskie Digital Spray Studios. You Are Empty, bo o niej mowa, rozgrywa się w połowie XX wieku i opowiada o szalonym naukowcu, który skonstruował ogromną antenę celem nadawania sygnału zmieniającego mieszkańców Związku Radzieckiego w nadludzi. Jak nie trudno się domyślić, sprawy szybko przybierają nieciekawy obrót, ponieważ większa część populacji albo umiera, albo zmienia się w krwiożercze mutanty z niepohamowanym apetytem na ludzką krew. Gra była kiepską, ale nie aż tak kiepską, strzelanką, przyjętą na zachodzie dość chłodno. Jednak na wschodzie znalazła wierne grono fanów. Niedługo po premierze tytułu Digital Spray Studios miało spore problemy, a deweloperzy rozpieszli się do innych studiów, w tym do GSC.
Można powiedzieć, że opowieści o oddziaływaniu anten na mieszkańców Limańska to połowicznie pokłosie teorii spiskowych o oku Moskwy, ale również swoisty hołd dla Iła Rempty. W tym miejscu historia miasta dobiega końca. Odwiedziliśmy to miejsce tylko raz i tylko na chwilę w drodze do samego centrum Zony, które jest już na wyciągnięcie dłoni.